Manko, w dzisiejszym zagraniu koncepcja jest bardzo prosta. Już wam mówię, o co chodzi. Tak, po D1 od samego rana mieliśmy mocny zjazd. A1, tutaj jest settler, tak. Mniej więcej w tym miejscu jest gap, czyli close z piątku. Tak, czyli tutaj jest close z piątku, blisko high piątkowego, wiadomo. I no jest mocny zjazd, tak jak to widać tutaj na shorty. No i teraz z H4, tutaj ten lokalny taki knot po H4 jest wzięty, tak? Jest zrobiony breakout, te stop lossy, co były tutaj, popękały, a więc moja koncepcja zakładała to dzisiaj, żeby właśnie wziąć jakiś lokalny punkt. Teraz tak, drugi jakiś punkt, taki w miarę sensowny, jest na 22 800, widzicie, po D1. Natomiast to jest no już taki mocniejszy target, no musiałoby się coś wydarzyć, tak obstawiam, większego, żeby aż tutaj dotarli, bo ta D1 by miała aż taki zasięg. Jest to, patrząc zobaczcie po poprzednich dniach, jest to bardzo mocna D1 i tak ona już jest mocna dzisiaj, nie? Więc tak, wzięli tutaj te lokalne wsparcia, tak zwał, stop lossy, no i ja teraz oczekuję przynajmniej jakieś odreagowanie do VWAP i na tym zakładam teraz rozegranie tego, czyli mniej więcej wchodziłem tu i poprawiałem tutaj dokładkę, robiłem jeden mikrokontrakt, mam w tej chwili dwa mikrokontrakty, no i na jakimś tam zysku będę po prostu wychodził z tych pozycji, tak? No dzisiaj jest bardzo duży ruch, jest 300 000 ponad na otwarciu. Wiadomo, wczoraj były też wolny dzień był w Stanach, więc dzisiaj powinien być troszkę większy wolumen, a tym bardziej, że mamy wrzesień, tak, jest po wakacjach, traderzy wrócili do handlu i wolumen powinien być, a także ruchy dużo większe, dlatego warto się teraz tradingiem zainteresować i jakby wykorzystywać te zasięgi ruchy, nie? Tutaj jest też open range, natomiast w tej sytuacji czysto spekulacyjnie traktuję to zagranie. Zobaczcie, jest reakcja, tego się spodziewałem. Więc zobaczymy dalej, jak to się potoczy. To jest na tyle mała pozycja, że oczekuję po prostu większego zasięgu na małej pozycji. Shorty, ciężko by było shorty, no bo tak, mamy dzisiaj D1, fakt, że ona jest mocna, więc ciężko by było tutaj oczekiwać nie wiadomo jakiego zasięgu w dół jeszcze. Więc docelowo w takiej sytuacji dzisiaj, no zakładam kierunek long, ale to tylko tymczasowo, bo dalej ogólny kierunek mam short, więc jeżeli jeżeli wykres podejdzie tutaj gdzieś w te rejony, tak, docelowo przetestowanie EMA20, EMA21, tak, no to docelowo szukałbym tutaj rozegrania dalszych shortów, tak. I bardzo ważny jest punkt tutaj, czyli low poprzedniego tygodnia. Dlaczego? Ponieważ często jest tak, że wykres testuje to low poprzedniej tygodniowej świecy i decyduje się na przykład na rozegranie dalszych shortów, tak, podtrzymanie jakby trendu. Czyli nie przebicie tego low, nie testowanie górnych poziomów, tylko niższe poziomy, tak? Czyli cały czas szorowanie w dół. Docelowo także pojawił się tutaj po volume profile wolumen, zobaczcie, jest największy wolumen dnia, czyli w tym miejscu najwięcej zleceń zostało wybieranych, tak? Skoro tutaj najwięcej zleceń zostało teraz wybranych, to ja oczekuję, że tutaj ktoś zbierał przynajmniej do testu EMA20 20-21 na 10-minutowym wykresie, tak? Zobaczymy dalej, jak te wolumeny będą trzymać. Jest jakaś tam strefa też lokalna, która może być przetestowana i zobaczymy dalej, nie? Ja te pozycje trzymam, nie będzie to jakoś nie wiadomo jaka długa pozycja z rana, chyba miałem wcześniej, skasowałem sobie zysk, bo małą pozycję taką otworzyłem na $120, no i tutaj też nie oczekuję nie wiadomo jakiego zysku dzisiaj, bo myślę, że uda się w godzinę załatwić temat i zakończyć dzisiaj handel. Zaraz zabezpieczę pozycję, robię manewr, bo PMI za dosłownie 2-3 minutki, więc muszę to zabezpieczyć gdzieś. Poczekam jeszcze, dokładnie tutaj, na średnią, bo jeżeli to będzie, nawet na PMI, jeżeli to ma iść, to po prostu pójdzie i ta średnia będzie trzymać. Jeżeli nie, zawrócą na newsach, bo zaraz może szarpnąć, trudno, biorę tyle, ile dają z zysku. O 16 są następne newsy ISM, więc docelowo o 16 będę, po 16 znowu coś może poszukam. Zaraz będę zamykał, bo jesteś tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nie? To nie będzie długa pozycja, zobaczcie, średnia EMA. I tutaj będę się zaraz zabezpieczał z pozycją. Dosłownie 3 minutki zostały do PMI. Ile tutaj będzie? No dobra. Dobra, zamykam. Na tą chwilę wygląda to tak. I czekam na ISM.
A w międzyczasie, jeżeli będą niżej schodzić, tak, tutaj zobaczcie, jest breakout, więc może będzie testowane tutaj znowu to low. Nawet jak będzie testowane low, to ja gdzieś tutaj niżej chciałbym się pozbierać znowu na longi. Im wyżej, tym mniejsze parcie u mnie będzie na longi, im niżej, tym większe parcie u mnie będzie na longi, mniejszym ryzykiem wiadomo, bo jest pozycja przeciwtrendowa, tak? Natomiast założenia wytrzymałem, tak? Czyli to, co chciałem rozegrać, to mi się udało rozegrać, tak? Jakiś tam long na otwarciu powiedzmy. Tutaj ewidentnie knoty wyciągana świeczka, natomiast teraz są wydarzenia, więc wszystko może szlak trafić, lepiej zamknąć pozycję, tym bardziej jak jesteście w zysku, bo może szarpnąć, nie ma bata, że nie szarpie na takich wydarzeniach, więc lepiej zamknąć sobie pozycję, przeczekać i otworzyć później kolejną jakąś tam, już jak jesteście na przykład, tak jak ja, 3 stóweczki, tak, w zysku, no to sobie czekamy, dobierzemy sobie później te 2 stówki i koniec tradingu o 17, tak jak to cywilizowany trader powinien zrobić, nie? No jeszcze wykorzystam okazję, zapraszam do subskrypcji kanału, dajcie jakiegoś lajka, komentarz taktyczny, żeby wspomóc ten kanał w rozwoju. Jeżeli chcecie zarejestrować się do Propa, zapraszam do sekcji opisu, tam są linki, tam są kody, które należy wpisać zniżkowe, żeby dostać zniżkę, szczególnie w Propie Funding Ticks. No i to będzie upoważniało Was do losowania darmowych kont, które będę rozdawał z pieniędzy zebranych z afilacji, tak? Zarówno na Discord, jak i na YouTubie. Okay, zdecydowałem się poprawić longiem, natomiast jest to tylko jeden mikrokontrakt na tą chwilę, z racji tego, że zobaczcie, jest breakout średniej EMA, tak? I breakout linii setup jednej kreski, no powiedzmy linia trendu, jak zwał, tak zwał, linia oporu, tak? Ja to nazywam setup jednej kreski, tak? Przebicie tego tutaj oporu, tej linii, parcie na wolumenie, największym wolumenie, piękna świeczka wzrostowa i tyle. I ruszamy w górę. ISM za 6 minut, więc zabezpieczam pozycję tutaj w tym miejscu. Ogólnie tak jestem w zysku, nic nie tracę tą pozycją. Pozycja rozpędza się, także trzymam tą pozycję i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj jeszcze sobie rozrysowałem po 10-minutowym wykresie potencjalny trap, czyli to jest według mnie miejsce, w którym są stop lossy, tak? I po wzięciu tego miejsca, no, tutaj muszę zachować ryzyko. Jeżeli teraz by wystrzelili tutaj, wzięli te miejsca, więc tutaj w okolicy chciałbym skasować zyski na tą chwilę. Ok, kolejny raz zamykam z niewielkim zyskiem i przeczekam teraz ISM za 3 minutki i dalej zdecyduję, czy rozgrywać rynek, czy po prostu już to dzisiaj zostawić z takim zyskiem, jak jest. A zamknąłem pozycję z prostej przyczyny. Nie ma tutaj mocnego breakoutu VWAP. Po prostu ten VWAP trzyma, ewidentnie tutaj trzyma, to widać po cenie, więc docelowo czekam po prostu na setup i być może po ISM bym się zebrał tutaj jeszcze na longi jakieś. I setup jednej kreski, tak? Tradycyjnie breakout, w ten sposób breakout VWAP-a, jakaś ładna świeczka i rozgrywamy dalej. Czyli tak jak mówiłem, breakout, poczekałem na newsy, wybicie z VWAP-a, teraz może podtrzymanie i gdzieś tutaj kolejny, ja to myślę, uważam to za scalp, bo to są dość szybkie zagrania, tak? No i teraz tutaj mamy potencjalny trap i trzymam się tego, tak? To jest mój target na teraz. Jeżeli to przebiją, będę chciał zamykać pozycję i pewnie na dzisiaj zakończyć dzień, czyli to jest okolice 3-3-3, tak? Czyli powiedzmy, że gdzieś tutaj. A nawet te 340, blisko 340. Dobra, nie ciągnie, nie trzymam tego i na dzisiaj będzie koniec. A $273 dzisiaj. Oko, jest dopiero 16 godzina. Nie mam zamiaru tutaj spędzać więcej czasu, więc na dzisiaj to będzie tyle. Także myślę, że wytłumaczyłem wszystkie setupy. No i co? No, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, lajku. Zapraszam do rejestracji, zapraszam na Discord. Jak chcecie się dostać na Discord, napiszcie maila na fstrader87@gmail.com i dostaniecie wszystkie dostępy. No i do następnego razu. Pozdrówki, trzymajcie się.